Nasza wizyta na wyspie Gory stoi pod dużym znakiem zapytania ze względu na to, że prom na Wali miał odpływać o 10, jest 5 po. Tell me that you ready to go. Tell me that you ready to go. I'll be here waiting. Przyprowadzono mnie na dworzec kolejowy w Dakarze, stolicy Senegalu. Jest to największy dworzec w tym kraju. Ma połączenie z Mauretanią, Marokiem. Możemy tu na północ Afryki stąd wystartować. Co do cen biletów, to raczej się niczego nie dowiem, ale dworzec wykazuje się fajną architekturą kolonialną. Wpływy francuskie tu widać. No i pociągi wyglądają takie francuskie, dość szybkie. Możecie tam z tyłu zobaczyć. Mam nadzieję, że wezwą nas na prom, że go naprawią, że popłyniemy na tą wyspę niewolników, bo fajną historię o Kunta Kinte, o jego rodzinie, o tym całym procederze, który w tej chwili nie jest tutaj tematem tabu, natomiast trzeba o tym na ten temat wypowiadać się z rozwagą i szacunkiem. Głupota tu nie przejdzie, dlatego że jest to temat wrażliwy i każdy biały, który się tu pojawia, mimo że na przykład tak jak my Polacy i nie ma na to dowodów, że braliśmy udział w procederze handlu niewolnikami, tak jesteśmy biali, jesteśmy postrzegani jako ci źli, którzy jednak przyczyniali się do tego, że wywozili stąd ludzi do tej niewolniczej pracy w Stanach i w Europie. Autonomiczny port Dakaru został nazwany kiedy i co? Nazwany imieniem kardynała Hyacynta Thiandoum 15 stycznia 2013 roku przez jego ekscelencję pana Makiego Sall, prezydenta Republiki Senegalu i doktora Sheika Kante, będącego dyrektorem generalnym Stowarzyszenia Narodowego Portu Autonomicznego Dakar. Jest w wzmiankach w historii Polski XVII wieku z okresu 1651 do 1661, jedna dekada, gdzie Polska ma swój epizod kolonialny tu na tych terenach w Senegambii, ponieważ szlachta kurlandzka, dzisiejsze tereny Estonii, jako wasal Polski podbijał te tereny, wykupywał te tereny i przez 10 lat tutaj panował. Niestety zasoby finansowe Polski w tamtym czasie nie były zbyt duże i ponieważ pochłaniała nas wojna ze Szwedami na naszych terenach, tutaj nie było środków na to, żeby to utrzymać. Pojawili się Holendrzy, którzy wykurzyli Kurlandów, natomiast Holendrów wykurzyli Anglicy, którzy do 1965 roku te tereny obejmowali w swojej kolonii. Zamawiamy jasę. Jasa to tutejsze danie z kurczaka. Wzięliśmy z frytkami. Nie wiem, co na to powie mój kardiolog, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Choć w Gambii, ja jadłem domodo w Gambii i nie było tak dobre jak jasa. Wybierajcie jasę. Naprawdę nie ma wielkiego wyboru dla Europejczyka na tych marketach senegalskich, ale jasa to bezpieczne danie. Ja nie chcę. No thank you. No thank you. This is my last word. Yes? Thank you. No i musiałem się z kobietą natargować, tak no. Przykro. Tak wygląda jasa. Są to kawałki kurczaka inaczej podawane w Senegalu niż w Banjul w Gambii, dlatego że tam była zgrillowana pierś kurczaka z frytkami. Tak, to jest cebulka. Bardzo fajna, bardzo smaczna i powiem wam jeszcze, że to tylko my Europejczycy tutaj jemy za pomocą sztućców, gdyż w tradycji islamskiej i tutaj szczególnie preferowanej jemy prawą ręką. To dziwne. Dużo naczytałem się o tym, że prawą ręką tutaj jemy. Dzwoneczek i prezenty świąteczne, ponieważ czas świąteczny się zbliża, a jesteśmy pod katedrą katolicką pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej.
Katedra powstała w 1936 roku dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Lepanto. I jej powstanie niesie ze sobą kontrowersje, dlatego że w tej bitwie walczyli katolicy z muzułmanami i muzułmanie niestety tą bitwę przegrali. Znajdujemy się w Dakarze, stolicy państwa muzułmańskiego. To jestestwo tej katedry powoduje pewne kontrowersje, natomiast na terenie Senegalu nie ma żadnych konfliktów na tle religijnym. Jakkolwiek sam meczet jest ciekawym obiektem architektury, ale dostrzegłem za nim narzędzie pracy Senegalczyków, z którego utrzymują się i żyją, mianowicie łodzi rybackich, ogromnych łodzi rybackich. Tam w tle możecie je dostrzec, a tu na brzegu, zaraz za meczetem, i ja tam postaram się dojść, będziemy mogli przyjrzeć się im z bliska. Myślę, że połowów nie uda mi się nagrać, choć chciałbym bardzo. Ogólnie tu na terenie Senegalu jest bardzo duży problem z tym, żeby wyciągać kamerę. Jednak odwaga mi dopisała i pcham się przez jakiś przesmyk. Tu się toczy życie rybaków. Spróbuję dojść do morza. Mam nadzieję, że nie spotkają mnie jakieś tutaj kłopoty związane z nagrywaniem. Gdzie te łodzie, ogromne łodzie. Gdzie ja tu idę? Trochę z duszą na ramieniu. Nie powiem. Tam kutry w morzu robią wrażenie, ogromne wrażenie, a widok na tej plaży jest ujmujący, krótko mówiąc. I mniejsze i większe, nie wiem od czego to zależy, no nie mam kogo tu zapytać. Naprawiają panowie sieci. Tu widzicie największy pomnik Afryki, upamiętniający wyzwolenie się afrykańskich ludów, bo nie tylko senegalskiego, z rąk kolonistów, Anglików, Francuzów. To kontrowersyjne to to, że budowany przez robotników z krajów, w którym panuje dyktatura, gdzie się nie szanuje praw człowieka, gdzie nie ma wolności za grosz w żadnym wydaniu. Dlatego Senegalczycy, widząc ten pomnik, podchodzą do niego bardzo sceptycznie, nie są jakoś zachwyceni tym, że on stoi, bo tak naprawdę dla nich pokazuje to, że byli ciemiężeni, byli zniewoleni i tak naprawdę ten pomnik im tylko o tym przypomina.